Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Sławek Słowicz, jestem pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, pracuję jako mikrobiolog na Wydziale Nauk Przyrodniczych i chciałbym Państwa zaprosić do cudownego świata mikrobów. Zapraszam na wykład Małe jest piękne. Jednak zanim zastanowimy się, dlaczego małe jest piękne, należą się Państwu pewne takie wprowadzenie. Czym są w ogóle mikroorganizmy? Jakie organizmy zaliczamy do tej grupy? Okazuje się, że tak naprawdę do mikroorganizmów klasyfikujemy wszystko to, co jest małe i nie zostało sklasyfikowane do innych wcześniejszych wielkich grup systematycznych. Zarówno bakterie, jak i archeony, które pod mikroskopem wyglądają niemalże identycznie, są nie do rozróżnienia z bakteriami. Wyróżniamy grzyby mikroskopowe, czy też pierwotniaki. Do mikroorganizmów zaliczamy także jednokomórkowe glony. Nawet wirusy, które tak naprawdę ciężko nazwać klasycznymi organizmami, są wrzucane do tego worka zwanego mikroorganizmami. Dlaczego? Ponieważ w czasach, kiedy rozwijała się systematyka, nie mieliśmy jeszcze wglądu w ten fascynujący świat i ciężko było rozróżniać i klasyfikować te wszystkie małe organizmy, więc mikrobiologom zostawiono tak naprawdę wszystko to, co jest małe i skutkiem tego mikroorganizmy pochodzą z różnych, często odległych grup systematycznych. Przykładem tego niech będzie ten slajd. Wyróżniamy tak zwane 3 domeny życia: bakterie, archeony i eukaria. Inna nazwa domeny to odpowiednie byłoby słowo nadkrólestwo. Słyszeliśmy pewnie o królestwie zwierząt, królestwie grzybów, królestwie roślin, czy też bakterii. Ale później, jak się zaczęto badać organizmy, to stwierdzono, że w sumie można wyróżnić coś więcej niż tylko królestwo. A więc mówimy tutaj o tak zwanych domenach, nadkrólestwach. I okazało się, że spośród tych mikroorganizmów można wyróżnić 2 wielkie domeny, 2 nadkrólestwa. Mówimy o domenie bakterii i archeonów. A tak naprawdę wszystkie pozostałe organizmy są klasyfikowane do 3 nadkrólestwa. Okazuje się, że to, co pod mikroskopem wygląda niemalże identycznie, a więc bakterie i archeony, różnią się więcej niż na przykład grzyby z jakimś gryzoniem, czy też wiewiórką, w zależności od tego, co tutaj mamy na rysunku. Mikroorganizmy zasiedlają naszą Ziemię od blisko 4 miliardów lat. Tak, na mniej więcej układ słoneczny, powstanie Ziemi, szacujemy, że te wydarzenie miało miejsce jakieś 4 miliardy 600 milionów lat. 2 miliardy lat temu pojawiły się organizmy, które były zdolne do produkcji tlenu. Nie wiem jak Państwu, ale mnie bardzo ciężko pojąć tak duże liczby. Okres 10-20 lat. Człowiek gdzieś instynktownie jest w stanie pojąć. Natomiast kiedy mówimy o milionach, miliardach lat, mamy z tym wielki problem. Dlatego proponuję pewną zabawę. Wyobraźmy sobie, że to, co tutaj widzimy, a więc historię życia na Ziemi, to pomyślmy o tym jak o zegarze. Tutaj mamy tarczę zegara 12-godzinną. Jeżeli mniej więcej koło godziny 2 pojawia się życie na Ziemi, to mniej więcej koło godziny 17:30 pojawiają się cyanobakterie, a więc sinice, te organizmy, które są zdolne do produkcji tlenu. Współczesne organizmy eukariotyczne pojawiają się dopiero koło 19:00. Rośliny koło 23:00, ssaki o 23:30. Więc jeżeli wyobrazimy sobie, że te 12 godzin na przykład to jest takie przygotowanie do imprezy sylwestrowej. Od godziny 12:00 w południe mamy wynajętą salę na imprezę sylwestrową. To ssaki na tą imprezę przyszły dopiero o 23:30, a ludzie parę sekund przed
północą i wznoszą toast i mówią, w sumie to wszystko jest dla nas. No, nie do końca. Mikroorganizmy bawią na Ziemi w tej skali od ponad już 10 godzin i szacuje się, że blisko 80% czasu, jaki było spożytkowane na Ziemi przez organizmy, to właśnie to były organizmy jednokomórkowe, mikroorganizmy. Wiemy o bakteriach, o mikroorganizmach troszkę więcej dzięki odkryciom Antoniego van Leeuwenhoeka. Holender, który handlował suknem, wynalazł, opracował dość dobre na tamte czasy mikroskopy, którymi oceniał jakość tego sukna, ale że był ciekawy świata, więc oceniał także, szukał, co znajduje się w różnych środowiskach, na przykład w kropli wody. I anegdota głosi, że drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia 1676 roku jako pierwszy człowiek na Ziemi zauważył w takiej kropli wody ruch bakterii. I mówimy o tak zwanych narodzinach nowej nauki bakteriologii. Nie jest łatwo badać mikroorganizmy. Jak już wspominałem, są one małe, więc należy je w określony sposób oglądać z wykorzystaniem choćby na przykład mikroorganizmu, ale okazuje się, że niezabarwione mikroorganizmy mimo wszystko ciężko dostrzec. Dlatego też inny uczony, Hans Gram, Duńczyk, wynalazł taką metodę barwienia, w wyniku czego komórki bakterii barwią się na dwa różne kolory. Albo na różowo, albo na fioletowo. Ktoś może powiedzieć, no fascynujące. Naukowcy spędzili dużo czasu, żeby odkryć metodę, jak zabarwić bakterie. Po co to robić? Okazuje się, że jest w tym pewna przyczyna. W przeciwieństwie na przykład do zoologów, mikrobiolodzy mają problem z rozróżnieniem, z szybkim, sprawnym bakterii, obrazu bakterii, ponieważ no, w większości te komórki wyglądają plus minus podobnie. Więc każda cecha, która różnicuje nam dwie różne komórki bakterii, jest niezmiernie przydatna. I okazuje się, że komórki bakterii barwią się na różowo bądź na fioletowo, dlatego że mają inaczej zbudowaną ścianę komórkową i to już jest ważną cechą diagnostyczną. I jest taki system barwienia różnymi odczynnikami, fioletem krystalicznym, później się traktuje płynem Lugola, odbarwia etanolem i dobarwia fuksyną zasadową. Studenci mają problem z zapamiętaniem nieraz tych odczynników, zresztą swego czasu ja też miałem taki problem, więc żeby sobie ułatwić zapamiętanie, wymyśliłem historię kocha, lubi albo zdradza, która pokazuje pewną kolejność tych barwników. Kocha, bo krystaliczny fiolet, lubi, bo Lugola płyn, albo bo odbarwiamy alkoholem, a zdradza, bo zasadową fuksyną dobarwiamy. I w efekcie tego komórki, które posiadają cienką ścianę komórkową, łatwo się zabarwiają, ale i łatwo odbarwiają etanolem, więc musimy je na końcu dobarwić fuksyną zasadową. Natomiast komórki gram-dodatnie posiadają grubą ścianę komórkową i one raz zabarwione fioletem krystalicznym cały czas są fioletowe. Bo tu mamy zdjęcia dwóch preparatów, na których mamy 4 różne komórki bakterii. Mamy gram dodatni Staphylococcus aureus, czyli gronkowiec złocisty, który jest w formie takich gron tutaj, takich kropeczek, ziarniaków jest widoczny oraz być może na tym obrazie troszkę mniej wyraźne pałeczki, delikatne, takie malutkie, różowe, obecne w tle, pałeczki Escherichia coli. Natomiast na tym zdjęciu znacznie lepiej widać, że tych pałeczek Pseudomonas fluorescens, te różowe, takie malutkie, jest ich więcej niż laseczek gram dodatnich bakterii Bacillus subtilis, które tutaj są widoczne. Jak już wspominałem, mikrobiolodzy mają nie tyle
problem, co pewną taką niedogodność. Nie możemy oznaczać gatunków bakterii, tak jak to robią na przykład zoolodzy, że rozróżniają słonia afrykańskiego od indyjskiego w oparciu o wielkość na przykład uszu, wzrostu czy kształtu kłów. Mikrobiolodzy oznaczają bakterie w oparciu o kształt komórek i wyróżniamy na przykład komórki, tak zwane ziarniaki, i one mogą grupować się na przykład w dwoinki, wspomniane już grona, czy też paciorkowce, które wyglądają jak takie korale. Mamy też wydłużoną formę cylindryczną i mówimy wtedy o pałeczce bądź laseczce i wspomniane wcześniej Bacillus subtilis właśnie taki łańcuszek, laseczek wytwarzał. Wyróżniamy też formy takie spiralne, przycinkowce, śrubowce czy też krętki. Znacznie łatwiej jest oglądać bakterie, jeżeli sobie je namnożymy. Czym tu nie oglądamy pojedynczej komórki, ale widzimy tak zwaną kolonię. I tutaj mamy zdjęcia pokazujące właśnie dziesiątki, jak nie setki kolonii bakteryjnych, tych kropeczek, które powstały z namnożenia pojedynczej komórki bakteryjnej. Tu mamy wysiane na szalkę Petriego zawierającą pożywkę bakteryjną bakterie z wody ze studni. Jak Państwo widzicie, można powiedzieć, że ta woda to niezły jogurcik był, gdyż w każdej takiej kropli setki, jak nie tysiące komórek bakteryjnych były obecne. Natomiast należy tutaj uspokoić, że póki nie mamy do czynienia z komórkami bakterii patogennych, nie musimy się aż tak bardzo martwić tą obecnością, ponieważ bakterie są wszędzie. Drugie zdjęcie przedstawia posiew wykonany na szalce Petriego, ale tym razem zmyliśmy na zajęciach rękę jednego ze studentów i posialiśmy to, co na tej ręce każdy z nas posiada. Możemy także odbić rękę na szalce Petriego i wtedy uzyskujemy taki piękny obraz mikroorganizmów, które rosną sobie, żyją sobie na naszej skórze. I to nie mówimy o patogennych, mówimy o naturalnie zasiedlających nasze ciało mikroorganizmach. Jeżeli taką pojedynczą kolonię przesiejemy sobie, rysując w ten sposób na kolejnej szalce Petriego, to możemy rozdzielić, upewnić się, że taka kolonia zbudowana była tylko i wyłącznie z komórek jednego rodzaju. Mówimy o tak zwanym posiewie redukcyjnym i tutaj też takie kolonie są widoczne. Jak wspominałem, mikroorganizmy są bardzo małe. Pokazane wcześniej posiew redukcyjny, pokazujący, że doprowadzający do sytuacji, w której mamy pojedyncze kolonie, niech nam uświadomi, że nawet ta pojedyncza kolonia, która dla nas może być nieduża, na przykład ma 2 mm średnicy, to tak naprawdę są miliony, jak nie dziesiątki milionów komórek bakteryjnych, klonów jednej komórki, która się namnożyła. Czas namnażania, powstawania takiej kolonii może wynosić nawet parę godzin zaledwie, więc mikroorganizmy szybko i sprawnie rosną, dzieląc się. Możemy wykorzystać takie różnokolorowe kolonie i na podstawie kolekcjonując takie różne kolorowe szczepy, możemy je później wykorzystać do namalowania choćby tego typu mikrobiologicznych ilustracji. Jak wspominałem, mikroorganizmy są wszędzie, także nasze ciało pokryte jest licznymi bakteriami. Tutaj mamy zdjęcie, oczywiście pokolorowane, ale zdjęcie przedstawiające zawartość naszych jelit, a więc kału, w którym oprócz resztek pokarmowych mamy bardzo dużo mikroorganizmów. A tu z kolei mikroorganizmy, które zasiedlają przykładowo usta człowieka. Więc w tym wypadku w tym momencie bardzo często lubię zadawać sobie i Państwu pytanie, dla kogo jest ten wykład. Okazuje się, że nasze ciało zbudowane plus minus z 10 bilionów naszych komórek zasiedlone jest przez co najmniej 10 razy więcej komórek mikroorganizmów. Mamy 23 000 swoich genów, a mikroorganizmy, które w naszym ciele są obecne, dostarczają nam jakiś
2-3 milionów genów dodatkowo, więc nasze ciało zasiedlone jest przez większą liczbę komórek mikroorganizmów niż posiada swoich ludzkich i także genów mamy więcej mikroorganizmów niż swoich. Więc pytanie, kto tu do kogo mówi wykład o mikroorganizmach i kto tego wykładu o mikroorganizmach słucha? Mikroorganizmy to nie tylko zasiedlają nie tylko nasze ciało. Nawet gleba jest znakomitym źródłem mikroorganizmów. Niektóre gleby, 1 gram gleby, czyli mniej niż pół łyżeczki takiej gleby, zasiedlone jest przez większą liczbę komórek bakterii niż jest ludzi na Ziemi. Więc każda taka łyżeczka, grudka gleby to fascynujący mikrokosmos mikroorganizmów. Jednym z licznych mikroorganizmów występujących w glebie są promieniowce. Przykładowo z rodzaju Streptomyces odpowiedzialne są za produkcję antybiotyków, które znajdują zastosowanie w medycynie. Także charakterystyczny zapach gleby, szczególnie na wiosnę czujemy, że po deszczu tak fajnie czuć ziemią, jest spowodowany tym, że promieniowce licznie zasiedlające taką glebę wytwarzają substancję geosminę, która nadaje ten charakterystyczny zapach glebie. Geosmina także jest spotykana między innymi w ciele karpi, które spożywamy na Wigilię. Związane jest to z tym, że nie tylko promieniowce, ale też niektóre glony są zdolne do produkcji tego typu substancji i ten charakterystyczny, mułowaty czasem taki skojarzony smak czy zapach mięsa karpia jest związany właśnie z tego typu substancją. I ostatnią grupą mikroorganizmów, o których chciałbym Państwu wspomnieć w tym bardzo krótkim, pobieżnym, ale mam nadzieję intrygującym wstępie do świata mikroorganizmów są archeony. Archeony dawniej były klasyfikowane jako archeobakteria, a więc sama nazwa wskazuje, że dostrzegaliśmy, że to są takie bardziej prymitywne bakterie. Późniejsze badania wykazały, że to jest kompletnie inna grupa organizmów żywych i należy ją sklasyfikować do osobnego nadkrólestwa, osobnej domeny, do archeonów. Różnią się od bakterii między innymi tym, że jako jedyne organizmy na Ziemi wytwarzają metan. Zasiedlają one między innymi środowiska takie dość skrajne, gorące źródła. Tutaj nie bez powodu jest to zdjęcie z Yellowstone. Natomiast te środowiska skrajne były pierwszymi środowiskami, skąd izolowano archeony. Dziś wiemy, że one występują w wielu innych miejscach, w glebie, w wodzie i że to nie tylko środowiska skrajne. Jak wspominałem, produkują one metan, są odpowiedzialne za wytwarzanie metanu. Tutaj warto zwrócić uwagę, że metan jest gazem cieplarnianym, a jego zdolność do zatrzymywania ciepła jest ponad 22 razy większa niż dwutlenku węgla, więc emisja jednej jednostki metanu to tak jakby wyemitować 22 jednostki dwutlenku węgla. A metan jest produkowany między innymi na terenach, przez archeony na terenach zalewowych, na bagnach, na polach, gdzie jest ryż produkowany, ale także przez archeony, nie bakterie, w żwaczu krów, które produkują, szacuje się, do 300 gramów metanu na kilogram wołowiny. Można powiedzieć więc, że czasem się takie plotki pojawiają, że krowy są współodpowiedzialne za globalne ocieplenie, natomiast to jest tylko taki dodatek do całkowitej produkcji metanu na świecie. Ja natomiast na sam koniec chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że krowa to tak naprawdę bakteriożerca. Całe życie myślimy, że krowa żywi się trawą. Natomiast krowa tak naprawdę dostarcza trawę mikroorganizmom, które zasiedlają 3 z 4 komór żołądka i
pierwsza z komór, tak zwany żwacz, nawet 100 litrów potrafi, czy nawet więcej mieć pojemność i w tej komorze dochodzi do fermentacji związków dostarczonych z trawy, ale tą fermentację przeprowadzają mikroorganizmy, bakterie, archeony, pierwotniaki i one namnażają się podczas tego procesu, wytwarzają kwasy organiczne, którymi żywi się krowa, ale ponieważ same mikroorganizmy się też namnażają, więc przesuwane są one dalej do kolejnych części żołądka, gdzie mikroorganizmy są zjadane przez krowę. Więc tak naprawdę krowa hoduje sobie bakterie i bardzo uproszczając, żywi się takim jogurcikiem bakteryjnym. W tym kontekście, tak żartobliwie ujmując, możemy uznać krowę za największe zagrożenie dla wielu mikroorganizmów. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do samodzielnego zgłębiania informacji, ciekawostek, szukania większej ilości informacji na temat mikroorganizmów, które zasiedlają nas, zasiedlają nasze otoczenie, bo to jest fascynujący i ciekawy świat. Więc ja i moje mikroorganizmy dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo za wykład i widzimy, jest z nami dr Sławomir Sułowicz, który bardzo chętnie odpowie na Państwa pytania. Zapraszamy o zadawanie pytań na czacie. A w międzyczasie chciałam Ciebie, Sławku, zapytać, jeżeli wezmę sobie jakiś mikroorganizm, wyizoluję, wybarwię je metodą Grama, o której mówiłeś, to powiedz mi, jedna mi się zabarwi na fioletowo, a druga na różowo. Czy ma to jakieś znaczenie praktyczne? Co ja już mogę zastosować albo nie zastosować? Co już możemy się dowiedzieć o tych mikroorganizmach? Tak jak wspominałem, mikroorganizmy są malutkie, więc każda cecha, która je odróżnia, jest dla nas na wagę złota. To nie słoń, to nie lew, to nie zebra, że widać różnicę, więc komórki Gram dodatnie mają grubą ścianę komórkową, Gram ujemne mają cienką ścianę komórkową i chociażby na przykład kiedy chcemy zastosować antybiotyk i zwalczyć mikroorganizmy, które wywołują u nas infekcje, to wiedza na temat, czy mamy do czynienia z Gram dodatnią bakterią, a więc taką, która ma grubą ścianę komórkową, czy też z Gram ujemną, tą cienką ścianą komórkową, jest bardzo przydatna do opracowania strategii, jaki antybiotyk działa. Są antybiotyki, które hamują syntezę ściany komórkowej i w tym momencie komórki Gram dodatnie najczęściej będą bardziej wrażliwe na tego typu bakterie. Natomiast innymi antybiotykami trzeba poczęstować Gram ujemnego patogena, więc choćby z tego powodu warto takie rzeczy wiedzieć i przynajmniej lekarze powinni o tym wiedzieć. Dziękuję bardzo. I powiedz może jeszcze to, czy te bakterie, te archeony, które mówiłeś, że znajdujemy w różnych środowiskach, czasami bardzo ekstremalnych, gorących, kwaśnych, zasadowych, czy my je tylko badamy, te mikroorganizmy, czy możemy je również potem w jakiś sposób wykorzystać dla nas? Zdecydowanie podpatrujemy i staramy się wykorzystywać takie mikroorganizmy. Może to tak nie dla wszystkich jest oczywiste, ale mikroorganizmy ze środowisk skrajnych, a więc takich, gdzie jest wysoka temperatura, czy też na przykład niska temperatura, to możemy wykorzystać ich enzymy i to nawet w domu. Bo zwykłe środki piorące, czyli nasze proszki, zawierają enzymy bądź jakieś składniki pomagające usunąć brud. A czym jest brud? Dla bakterii to jest po prostu jedzenie, więc nie dziwmy się, że ten tłuszcz, te białko, te cukry, które my po prostu nazywamy plamą, to jest fascynujące źródło jedzenia dla naszych mikroorganizmów i może się tak okazać, że potrzebujemy enzymy, które działają w wysokich temperaturach, więc wtedy izolujemy, szukamy takich enzymów wśród mikroorganizmów, na przykład z gorących źródeł.
ale czasem chcemy, żeby na przykład pralka prała skutecznie, a wody nie trzeba było mocno podgrzewać, bo to jest oszczędność prądu. Więc wtedy szukamy enzymów, które działają wydajnie już w niższych temperaturach i w ten sposób, bardzo skracając odpowiedź na Twoje pytanie, możemy popatrzeć także na mikroorganizmy, że nie tylko pięknie wyglądają, ale przede wszystkim mają bardzo dużo zastosowań w przemyśle dla człowieka. Dobrze. Czy są jakieś pytania? Macie jeszcze coś? Zapraszamy do zadawania na czacie. Ja może, Sławku, zadam Ci pytanie. Powiedz mi, skąd do Ciebie pomysł, ponieważ cała idea polega na tym, że pokazujemy tutaj naukowców z pasją. Powiedz mi, skąd się u Ciebie wzięła pasja do tego, żeby badać właśnie mikroby? To była miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy na studiach rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia z mikrobiologii, to człowiek poczuł, że to jest to. Podejrzewam, że wielu studentów ma często takie właśnie pierwsze odkrycie, że ojej, to bakterie rosną w ciągu jednego dnia, mogą być ojcem, matką miliardów bakterii, i widzę, że efekt swojej pracy. Nie mówię, że zwierzątka są złe, czy roślinki nie są fascynujące, bo owszem i są, i każdy z nas przechodził swoją miłość do porostów, do mszaków, do pająków, do świnek morskich, natomiast ja na końcu zostałem przy mojej miłości do mikroorganizmów, które są bardzo wdzięcznym obiektem badań, szybko rosną na pożywkach, widać efekty, a poza tym są takie fascynujące, bo często jest do etapu studiów, nie wiemy nic więcej o bakteriach. Wiemy dużo o zwierzętach, o roślinach, bo i w podstawówce, i w liceum się tego uczymy co chwilę, a o bakteriach gdzieś tak zawsze ta wiedza jest pokątna i nagle odkrycie, że tyle jest tam ciekawych rzeczy, to pobudziło mój entuzjazm i dlatego tutaj jestem i sprzedaję Państwu moją miłość do mikroorganizmów. Właśnie, Sławko, a propos tej miłości, kocha, lubi albo zdradza. Powiedz mi, czy jest jakaś bakteria, którą sobie tak ukochałeś najbardziej, taka, wiesz, ulubiona? To uważana za najpiękniejszą jest Thiomargarita namibiensis, perła z Namibii. To jest bakteria o średnicy 1 mm, prawie 1 mm. Widać ją gołym okiem. Tworzy takie bardzo ciekawe, jak na mikroorganizmy, struktury, które no, gdzieś jesteśmy w stanie zobaczyć, bo to tak jakby taka malutki łebek od szpilki. Pod mikroskopem można ją fantastycznie wybarwić. Okazuje się, że w środku ma takie wielkie ziarno siarki, a cytoplazma jest bardzo cieniutka, dzięki czemu ta bakteria może mieć takie duże wymiary. Natomiast fascynujących bakterii o różnych, ciekawych, użytecznych, mniej użytecznych po prostu zdolnościach jest mnóstwo, bo oficjalnie wiemy o kilkunastu tysiącach bakterii, które jesteśmy w stanie hodować w laboratorium, a miliony, jak nie miliardy szczepów zasiedlają sobie naszą Ziemię i niewiele o nich wiemy, więc tutaj każdej, wydaje mi się, należy się jakaś uwaga i zainteresowanie, a kto co wybierze, to już jest kwestia wtórna. To dzisiaj jest gwiazdą Thiomargarita, jutro znajdę kolejną fascynującą. Tu muszę przyznać, że nie jestem stały w uczuciach. Sławku, bardzo Ci dziękujemy za spotkanie. Wszystkich, którzy się z niewiadomych przyczyn wstydzili zadać pytanie, jeśli macie, zachęcamy do kontaktu. Oczywiście Sławek Sułowicz, nasza gwiazda Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zachęcamy do kontaktu. Dziękujemy Ci, Sławku, raz jeszcze. Dziękuję i życzę odkrywania kolejnych ciekawych tematów.